Film instruktażowy został nagrany przez pracowników Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Ma on na celu przedstawienie prawidłowej procedury pobrania wymazu z nosogardła w celu diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2. Zaleca się, aby wymaz pobrany był z nosogardzieli. Zmniejsza to prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie ujemnego. Pamiętaj, nie zaleca się pobrania wymazu tylko z gardła. Przed założeniem środków ochrony osobistej konieczne jest umycie rąk oraz ich dezynfekcja. Pracownik medyczny dokonujący wymazu powinien zachować środki szczególnej ochrony. Powinien mieć na sobie maskę FFP3 lub FFP2, fartuch barierowy, przyłbice, rękawiczki i czepek. Zaleca się stosowanie wymazówek dostarczonych do Państwa w zestawach przygotowanych przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w których znajduje się bufor stabilizujący materiał genetyczny oraz dezaktywujący wirusa SARS. Przed przystąpieniem do pobrania wymazu uzupełnij dokumenty na podstawie dowodu osobistego pacjenta, oklej skierowanie etykietą, tę samą etykietę przyklej na probówkę. Optymalna głębokość wprowadzenia wymazówki odpowiada odległości między nasadą nosa i małżowiną. Minimalna odległość, na którą wprowadzana jest wymazówka, to połowa tej odległości. Odchyl głowę pacjenta do tyłu i delikatnie wprowadź wymazówkę na odpowiednią głębokość, równolegle do podniebienia. Wymazówkę trzymaj przez 10 sekund w jamie nosowo-gardłowej, następnie 2-3 razy ją obróć i delikatnie wyciągnij. Wymazówkę umieść w pojemniku zasadniczym z podłożem transportowym. Patyczek wymazówki ułam, a probówkę szczelnie zamknij i wstrząśnij nią. Wszystkie próbki do badań w kierunku SARS-CoV-2 należy uznać za potencjalnie zakaźne. Pracownicy opieki zdrowotnej, którzy pobierają lub transportują materiał biologiczny, powinni rygorystycznie przestrzegać standardowych środków ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia. Próbka powinna zostać zapakowana w następujący sposób. Probówkę umieść w foliowej kopercie dostarczonej w zestawie i zamknij ją. Następnie umieść probówkę w pojemniku transportowym, zamknij pojemnik transportowy i umieść go w pojemniku termoizolacyjnym. Do przesyłki dołącz czytelnie uzupełnione skierowanie zapakowane w kopertę. Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu zlecenia i oznakowaniu probówki. Dokumentację dołączoną do badań należy umieścić oddzielnie w zamkniętej kopercie przytwierdzonej do opakowania zewnętrznego, tak by był do niej dostęp bez konieczności otwierania opakowania zewnętrznego, co jest ważne w przypadku opakowań termoizolacyjnych i chroni dokumentację przed zawilgoceniem lub zalaniem. Dziękujemy za uwagę.